Czas na książkę, moi drodzy, kochani. Dawno o książce nie było, a nie planowałam tej książki Wam pokazywać i opowiadać o niej, ale trafiłam na nią przez przypadek. Nie ma w życiu niby przypadków. Połknęłam ją w weekend i mówię, kurczę, muszę Wam o niej powiedzieć. Przecież dobrymi informacjami trzeba się dzielić. Dzisiaj na tapecie Jack and Suzy Welch, praktyczne MBA. Jak mądrze zaplanować karierę. Okładka mi się nie podoba, ale to nie o tym będzie. Słuchajcie, kto to jest Jack Welch? Jack Welch był CEO General Electric, dużego koncernu. Za jego kadencji, a panował tam ponad 20 lat, miał opinię bardzo dobrego, ale kontrowersyjnego lidera. I co ja znalazłam w tej książce? Słuchajcie, książka jest dla mnie o tyle niezwykła, że ona dotyczy i osoby, która prowadzi biznes, ale też osób pracujących na etacie, bo on trochę mówi o ścieżce kariery. Mówi o tym, że biznes to jest sport drużynowy i to od Was zależy, jakiego zawodnika wybierzecie i się absolutnie z nim zgadzam. Ujął mnie tym, że myśli, albo ja myślę tak samo jak i on i mówię, Boże, zamknęłam tą książkę, jak przeczytałam to i mówię, to ja naprawdę dobrze myślę. Powiedział, że trzeba mądrze zwalniać ludzi, a o tym jest jeden z moich odcinków. Trzeba tak zwalniać, żeby nie podeptać ich godności. Pamiętacie mój odcinek? I trzeba zwalniać tak, pamiętać o tym, żeby być hojnym dla ludzi i dobrym dla ludzi. I trzeba słabych zwalniać. Natomiast trzeba budować na mocnych stronach tych, którzy się chcą rozwijać. I on ma tam też taki swój autorski system ocen pracowniczych, o których pisał w swoich poprzednich książkach. Dzieli na 3 kategorie swoich ludzi. Nie pamiętam, jak już o to określił, ale takich, którzy mają duży potencjał, którzy mają średni potencjał i takich, których zwalnia. I mało tego, tych, którzy zwalnia, mówi im, że ich będzie zwalniał i mają rok czasu na poszukanie pracy. Dla mnie odkrywcze. Może warto ludziom czasami dać sygnał, że jesteśmy niezadowoleni z ich pracy. Na pewno warto dawać feedback, co robią dobrze, co robią źle. Napisał jedną rzecz, która mnie też tak ujęła. Ludzie zapomną, co zrobiłeś, zapomną, co powiedziałeś, natomiast nigdy nie zapomną, jak się czuli. Więc budujcie zespoły w oparciu o pewne emocje, stwórzcie im odpowiednie warunki. Praca ma być przyjemna i ma być też czasami zabawą. Jeśli chodzi o ludzi, którzy by chcieli przeczytać tą książkę, a pracują na etacie, mogę ją polecić, ponieważ tam była fajna rzecz, która mnie bardzo ujęła. Pisze o tym, kieruje swoje słowa do ludzi, którzy nienawidzą swoich szefów. Jak dużo ich jest, sami wiecie. I teraz zastanów się, czy Ty nienawidzisz swojego szefa? Jeżeli tak, koniecznie sięgnij po tą książkę, bo tu znajdziesz odpowiedź, czy Twoja kariera może się rozwinąć. Mnie to ujęło. Ja się zastanowiłam, miałam refleksję. Więc książki, które wzbudzają do refleksji, są książkami, które warto polecić. Jest tutaj trochę rzeczy dotyczących rozwoju biznesu. Nie powiem, że bardzo głęboko, ale dla mnie to jest pozycja inspirująca bardziej niż dająca konkretne rozwiązania. Jack and Suzy Welch, praktyczne MBA. Nie wiem, czy tak się powinno nazywać. Nie ma to dla mnie w zasadzie znaczenia. Ujęło mi nazwisko. Zaryzykowałam, kupiłam i uważam, że dobry wybór. Następna pozycja na Waszą półkę, polecam serdecznie.